Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Mam dzisiaj dla Was odcinek tego typu jak Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Te najczęściej spotykane pytania w komentarzach, w e-mailach do mnie. Dzisiaj postaram się na nie odpowiedzieć. Dawno czegoś takiego nie robiłem, więc wydaje mi się, że przyda się takie pewnego rodzaju uzupełnienie tych informacji, no i odpowiedzenie na te najczęściej zadawane pytania. Zaczynajmy. Dla tych wszystkich, którzy są pierwszy raz na kanale albo jeszcze nie subskrybują tego kanału, z góry bardzo Was proszę, słuchajcie, kliknijcie przycisk subskrybuj albo zostawcie łapkę w górę. Naprawdę mega pozwala mi to rozwijać ten kanał, no i dzięki Wam ten kanał rośnie cały czas. Gdzie pracujesz i z czego się utrzymujesz mieszkając na Filipinach? Słuchajcie, to pytanie dosłownie dostaję, żeby nie skłamać, przynajmniej 5 razy w tygodniu, parę razy na e-maila, przeważnie w komentarzach, no bo to są oczywiście pytania od tych osób, które jeszcze nie śledzą tego kanału albo widziały tylko jeden filmik, nie widziały całej historii, dlaczego jestem na Filipinach, więc postaram się pokrótce odpowiedzieć. Na dzień dzisiejszy obecnie pracuję oficjalnie w legalnej firmie filipińskiej, która mnie zatrudnia jako obcokrajowca, załatwia mi tak samo wizę i płaci naprawdę niezłe pieniądze. O tym, gdzie pracuję, był filmik ostatnio, możecie sobie go zobaczyć w lewym górnym rogu w tym momencie, gdzie wyjaśniam tą pracę. Dodatkowo oczywiście przez, można powiedzieć, większość mojego życia byłem informatykiem. Zajmowałem się tworzeniem stron internetowych, pozycjonowaniem tych stron internetowych, administracją, rozwiązywaniem problemów. Przez to dalej mam bardzo dużo swoich stałych klientów, z którymi współpracuję, którzy płacą mi miesięcznie, rocznie, albo w zależności od jakiegoś konkretnego zlecenia na nowy projekt. Więc to jest tak samo dodatkowa praca, którą wykonuję w wolnych chwilach, kiedy po prostu mam czas, kiedy są zlecenia, albo kiedy po prostu jest taka potrzeba. I oczywiście jeszcze ostatnia rzecz, no to też pewnie słyszeliście, jeżeli oglądaliście te filmiki, mamy naszą wypożyczalnię skuterów na Filipinach. Założyliśmy ją jakieś 4 lata temu. To miał być taki malutki biznes na początku, no teraz się troszeczkę rozrósł. Rozrósł się na tyle, że ja już po prostu przez tą pracę stałą nie byłem w stanie się tym zajmować, dlatego mamy naszą bardzo bliską koleżankę, która całkowicie, można powiedzieć, przejęła ten biznes i z nią się dzielimy pieniędzmi zarobionymi. Ale ja do tego po prostu już ręki nie przykładam. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby wypożyczyć skuter, to bardzo chętnie podam namiary na to w Dumaguete, natomiast no, mnie na pewno tam nie spotkacie i ja tego nie będę wypożyczał, bo ja, tak jak mówię, ja już się tym totalnie nie zajmuję, no ale to jest kolejny dochód, z którego mamy pieniądze miesięczne. I to chyba w zasadzie wszystko. Nic więcej nie robię. No oprócz tego, że otworzyłem farmę, na której teraz siedzę, ale farma nie zarabia jeszcze pieniędzy żadnych i pewnie bardzo, no nie wiem, kiedy będzie zarabiała pieniądze jakieś, jeżeli w ogóle będzie zarabiała. Kolejne pytanie, które ostatnio się bardzo często powtarza, to dlaczego Twoja żona tak rzadko występuje na filmach? No więc słuchajcie, odpowiedź jest bardzo prosta. No Christine nie jest youtuberką, to nie jest jej zajęcie, a ja też nie chcę na siłę ją zmuszać do tego, żeby występowała w filmach, jeżeli ona tego nie chce. Jeżeli oczywiście jest taka sytuacja, że jesteśmy gdzieś rodziną, jedziemy sobie gdzieś odpocząć, co też takich filmików bardzo dużo widzieliście, no to oczywiście ona występuje w tym filmie, czasami coś powie, czasami nie, ale ogólnie kanał jest skierowany na Polaków, więc ona nie mówi po polsku. Ja oczywiście wiem, że mogę pokazać, mogę ją zapytać po angielsku i większość osób to zrozumie. Natomiast ona nie jest takim stałym elementem tego kanału. Oczywiście to jest nasza rodzina i o tej rodzinie będę bardzo często opowiadał na tych filmikach, natomiast ona nie jest tym elementem tutaj, który musicie oglądać. Zresztą, jeżeli ona chce, to będzie występowała, jeżeli nie chce, to też nie będzie. Na pewno nie będę na nią zły. No tak jak mówię, nie każdy musi występować przed kamerą, a odrobina prywatności też naprawdę, słuchajcie, nie zaszkodzi. Szczególnie, kiedy kanał się rozrósł tak bardzo. No dużo bardziej się rozrósł, szybciej niż myślałem. I no coraz więcej osób do nas pisze, coraz więcej osób ma jakieś różnego rodzaju problemy swoje mentalne, które czasami jest po prostu ciężko to wyjaśnić, piszą różne dziwne rzeczy w komentarzach. Czasami to trzeba usuwać, chociaż i tak w porównaniu do tego, co wiem, że inni vlogerzy mają, to ja naprawdę mam mały ułamek tego hejtu i tych brzydkich komentarzy, bo naprawdę może raz na tydzień, raz na 2 tygodnie coś usunę, przeważnie wszystko jest ok. Czy mogę przylecieć na Filipiny bez szczepień? Czy są jakieś różnego obostrzenia? Co mogę zrobić? Czego nie mogę zrobić? I tak dalej. Słuchajcie, temat szczepień, no i całej tej sytuacji, która była ostatnio na świecie, jest wałkowany bardzo, bardzo często. I
Dlaczego ja akurat tego tematu nie poruszyłem? Bo dostawałem bardzo dużo komentarzy na ten temat, że słuchaj, przecież to jest takie ważne, napisz o tym, nagraj filmik o tym. I oczywiście mógłbym to zrobić, ale wytłumaczę wam, dlaczego tego nie zrobiłem. Filipiny to jest taki specyficzny kraj, że w jednym tygodniu my słyszymy coś, a w następnym tygodniu słyszymy coś całkowicie innego. Dodatkowo osoby, które pracują na lotniskach, czy też liniach lotniczych, moim zdaniem, przynajmniej ja to wiem z doświadczenia własnego i swoich najbliższych znajomych, którzy w ciągu ostatniego roku podróżowali, że to, co jest niby w internecie napisane, nawet na oficjalnych stronach, nie do końca musi się zgadzać z tym, co wy spotkacie na lotnisku. I ja chcę uniknąć tego typu problemów, bo powiedzmy, co by się teraz stało, jeżeli nagrałbym filmik, że Filipiny otwarte ponownie, że można przylecieć bez szczepień, że nie ma żadnych obostrzeń, no bo tak teoretycznie jest. No i teraz, słuchajcie, dostanę od was komentarze. Ktoś tak przyleci i nagle na lotnisku ktoś go zapyta: słuchaj, a tamto, nie mówiłeś o tym, albo jest inaczej niż powiedziałeś. No ja się mogę opierać tylko i wyłącznie na tych informacjach, które są dostępne w internecie i na tym, co mi znajomi mówią. Ale czy każdego dokładnie ta sama historia spotka? Powiem wam, że zdziwiłbym się, bo naprawdę różne już historie słyszałem. Czasami jest też taka sytuacja, że w zależności od tego, jakimi liniami lotniczymi lecicie, też może być inna sytuacja. Dokładnie jest tak samo, nawet jak wylatujecie z Filipin. Czasami płacicie jakiś dodatkowy podatek, czasami nie musicie tego płacić, bo linie lotnicze to pokrywają. Ja nie jestem w stanie zweryfikować tego wszystkiego i nigdy nie będę w stanie w 100% wam powiedzieć, jak to wygląda, dlatego po prostu starałem się ominąć ten temat. Natomiast jeżeli ktoś by chciał więcej informacji na ten temat i mieć najświeższe oficjalne informacje, które filipiński rząd publikuje, tutaj macie linka, gdzie możecie sobie wejść. W opisie tego filmiku też będzie link do tego. To jest Biuro Imigracyjne na Filipinach, dokładnie ich fanpage. Bardzo często publikują tam informacje związane właśnie z obostrzeniami, z innego rodzaju rzeczami, więc wejdźcie sobie tam, poczytajcie i to wam mogę przekazać, że tam są te informacje. Natomiast ja nie chcę na ten temat za dużo się udzielać, bo tak jak mówię, więcej jest z tego problemów niż korzyści. Chcę przylecieć na Filipiny, chcę tam zostać, chcę zamieszkać, co mam zrobić, gdzie szukać informacji i tak dalej, i tak dalej. To jest, słuchajcie, najbardziej popularny e-mail, jaki dostaję. Dosłownie 3-4 e-maile tygodniowo przychodzą w bardzo podobnej formie, czyli co mam zrobić, żeby przylecieć na Filipiny. I to w sensie nie, że jakie są obostrzenia, tylko po prostu gdzie zacząć pracować, jak tam zacząć żyć, po prostu chcę zmienić swoje środowisko. Słuchajcie, te wszystkie informacje są właśnie na tym kanale. Ten kanał jest właśnie po to nagrywany, żebym nie musiał odpisywać na takie e-maile. Naprawdę, no po to nagrałem po to założyłem ten cały kanał, żeby te wszystkie informacje, jak się żyje na Filipinach, poradniki, informacje o tym, o tamtym, o sramtym dosłownie, były na tym kanale. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, gdzie to znaleźć, to wystarczy wejść na ten kanał Życie na Filipinach, zakładka filmy i tam jest ponad 100 albo nawet chyba 200 filmów związanych tematycznie z każdym tematem, który was interesuje. Tam są po prostu wszystkie konkretne informacje. I pewnie wiem, co teraz zapytacie. No ale ten filmik jest na przykład sprzed 2 lat. Czy pewnie wszystko się pozmieniało? No nie. Akurat jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, to nic się w zasadzie nie zmieniło. Wszystko jest na tym samym poziomie. Oprócz tego, że internet troszeczkę lepiej działa, jest dostępny w większej ilości miejsc, ceny podrożały, no i tyle. I w zasadzie, jeżeli chodzi o prawa, mieszkanie na Filipinach, sprawy wizowe i inne związane z pracą, nic się tutaj nie zmieniło. Więc zapraszam was jeszcze raz, szczególnie te osoby, które dopiero zaczęły oglądać ten kanał, subskrybować. Wejdźcie sobie na tą zakładkę, tam macie naprawdę multum filmików, osobne kategorie na poradniki, gdzie dostaniecie komplet informacji. Przynajmniej starałem się nagrać jak najdokładniejsze filmiki na ten temat. Mam pomysł na biznes, chcę zainwestować na Filipinach, szukam partnera takiego jak ty, bo ty wydajesz się mądrą i inteligentną osobą. Czytam e-maila, którego dostałem ostatnio. I ten e-mail w bardzo podobnej formie też się bardzo często powtarza. Nie wiem dlaczego, ale ludziom się wydaje, że ja po prostu szukam pieniędzy na zasadzie, żeby ktoś przyleciał tutaj z workiem pieniędzy i zainwestował pieniądze, a ja będę dla niego pracował i będziemy mieli wspólny biznes. Nie, słuchajcie, ja nie szukam żadnego partnera biznesowego. W ogóle ogólnie omijam sytuacje związane z partnerstwem biznesowym, bo wiem, jak to później się kończy. Nasza rodzina ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby
żeby sobie troszeczkę odłożyć, żeby zainwestować na przykład właśnie w taką farmę, jak teraz tutaj widzicie, czy coś innego zrobić. Ja nie mówię oczywiście o jakichś nie wiadomo inwestycjach w resorty, czy innego typu rzeczy, natomiast krok po kroku coś zawsze nowego robimy i wolę to robić sam niż z partnerem. I parę razy już wchodziłem w dyskusję z takimi osobami, że mówiłem, no dobra, no to słuchaj, no to co chcesz zainwestować, jak chcesz, jak to widzisz i tak dalej. No i przeważnie o dziwo, jak ja myślałem na początku, że ta osoba rzeczywiście przyjeżdża tutaj z grubą kasą, ale to grubą kasą i chce zainwestować w jakiś resort czy jakieś innego rodzaju rzeczy, okazywało się, że te osoby, jak pytałem się, dobra, no ale to ile chcesz zainwestować? A ona mi mówi, że na przykład 1 milion peso. No za 1 milion peso to ja nie widzę tutaj żadnej takiej inwestycji, bo ziemia nawet pod tą inwestycję by kosztowała pewnie więcej niż 1 milion peso, więc to tak naprawdę się, no, nikomu się to nie będzie opłacało, jeżeli takie pieniądze ktoś tutaj będzie chciał inwestować, więc unikam, przeważnie odpisuję na te e-maile, że nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. No to przeważnie tylko i wyłącznie swój czas marnuję i tej osoby, która bardzo możliwe, że się po prostu oglądając 2 czy 3 filmiki o życiu na Filipinach zajawiła, że będzie tutaj mieszkała i będzie tutaj prowadziła biznes za małe pieniądze, no bo tak wszystkim się wydaje, że to jest tak tanio i pięknie. No ale tak oczywiście nie jest. Poszukuję pracowników na Filipinach. Będę płacił za ich sprowadzenie do Polski, za ich rekrutację, za inne tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, tak samo zdecydowanie odmawiam. Ja wiem, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników, szczególnie fizycznych w Polsce i w ogóle w całej Europie, ale ja nie chcę się w to mieszać. Z bardzo prostego powodu. Słuchajcie, na Filipinach, zresztą tak jak wiecie, w całej Azji, no wykorzystuje się pracowników do pracy. I jeżeli ktoś wyśle do mnie e-maila i mówi, słuchaj, ja Ci będę płacił za każdego pracownika, który zainteresuje się, żeby przyjechać do Polski i pracować na zbiorze, nie wiem, czereśni czy czegokolwiek tam, będę Ci płacił jakąś tam sumę pieniędzy. Ja kategorycznie odmawiam i nie chcę w ogóle mieć z tym nic wspólnego, ponieważ nie wiem, w jakich warunkach, jak będą miały płacone te osoby, a podpowiedź e-mailowa, że no słuchaj, ale my to wszystko załatwimy, to będzie tak wyglądało, ja się po prostu w to nie bawię. Nie chciałbym, żeby ktoś z Filipińczyków przypadkowo ucierpiał na tego typu wycieczce do Polski i pracy, bo czasami się to może okazać, że to jest jakiś, nie wiem, no totalny obóz pracy, czasami może to rzeczywiście być bardzo fajne, no ale jeżeli ktoś, słuchajcie, chce tak pracowników sobie znaleźć, i szczególnie z Filipin, to podejrzewam, że chce im płacić naprawdę minimalną stawkę, bo w Polsce nikt nie chce za to pracować. Więc ja nie chciałbym, żeby kiedykolwiek stała się taka sytuacja, że jakiś Filipińczyk przeze mnie ucierpi przez przypadek, że ja na przykład czegoś nie zweryfikowałem dobrze, albo że osoba, która tak naprawdę wysyłała do mnie te wszystkie e-maile, oszukała mnie w pewnego rodzaju sposób. I dlatego ja unikam tak samo takich sytuacji i odpisuję, że nie, totalnie nie jestem zainteresowany. Więc jeżeli nawet szukacie takich pracowników, nawet nie piszcie do mnie, po prostu to jest wasza strata czasu. Nie będę w taki biznes nigdy wchodził. Dodawaj napisy w języku angielskim, będziesz miał więcej odbiorców. Dodawaj filmiki w języku angielskim albo załóż osobny kanał i będziesz miał więcej odbiorców. Słuchajcie, tak, to jest jakiś tam pomysł, natomiast wytłumaczę Wam, dlaczego go jeszcze nie realizuję. Jeżeli chodzi o napisy, od chyba bodajże 10 filmików z powrotem są wrzucane i teraz będą wrzucane ponownie cały czas. Znalazłem specjalnego rodzaju oprogramowanie, które no, muszę za nie oczywiście płacić, ale mam nadzieję, że te pieniądze się zwrócą, bo chodzi o to, że to oprogramowanie po prostu to jest zmiana po prostu mowy na napisy. Napisy automatyczne w języku polskim, czyli po prostu rozpoznawanie mowy i przetłumaczanie tego razem z odpowiednimi czasami do YouTube'a. I to oprogramowanie sprawdzałem na różnego rodzaju sposoby i działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No oczywiście to jest sztuczna inteligencja niby, ale działa na tyle dobrze, że można takie napisy spokojnie wrzucić. Bardzo rzadko są jakieś tam literówki. 90%, 99% bym powiedział jest poprawnie. I teraz z tych napisów automatycznie Google tworzy napisy angielskie, czyli też bez mojej jakby integracji, ingerencji w to i
to działa bardzo szybko. Dlatego jestem w stanie w tym momencie te wszystkie napisy robić. Sam oczywiście nie miałbym czasu na to, a jeżeli bym miał płacić jakiejś osobie, to już się w ogóle mija z celem, bo ja bym do tego YouTube'a w tym momencie dopłacał. Nie zarabiałbym w ogóle nic na tym i jeszcze musiałbym za to zapłacić tak naprawdę, że napisy robię. Więc to by było totalnie już bez sensu. Ale tak się udało. Ja wiem, że chcecie, żeby te napisy były, bo na przykład dużo osób mnie śledzi, którzy mają partnerki Filipinki i chcecie te filmiki oglądać razem. Dlatego te napisy, powiedziałem, muszą być i zrobiłem i już są dostępne i teraz będą za każdym razem dostępne. Mam nadzieję, że to Wam się podoba. Za jakiś czas pewnie Wam powiem, jak statystyki się zmieniły, czy na przykład ilość tych napisów wzrosła. Mam nadzieję, że wzrośnie. Będę bardzo szczęśliwy z tego powodu. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o kanał w języku angielskim. Przez pewien moment myślałem na ten temat. Nie wstydzę się mówić w języku angielskim, używam języka angielskiego cały czas. Natomiast wyszedł jeden wielki problem. Ja swój kanał tak naprawdę zrobiłem w języku polskim i chcę, żeby był w języku polskim, chcę, żeby był dla Polaków. Natomiast jeżeli bym otworzył kolejny kanał w języku angielskim, to musiałbym nagrywać filmiki w języku polskim i w języku angielskim, co znowu dla mnie to jest stratą czasu. Teoretycznie byłaby taka możliwość, że ten kanał angielski by się szybciej rozrósł, miałby większą widownię i tak dalej, ale ja po prostu już na to czasu nie mam, a bałbym się, że jeżeli miałbym dwa kanały, to tak naprawdę oba by straciły na jakości przez to, że jestem bardziej zajęty nagrywaniem tych dwóch różnych odcinków na dwa różne kanały. Więc wolę się skupić na tym języku polskim i tak to robić, nawet z tymi napisami. Zresztą dużo dostałem też wiadomości od znajomych, którzy mnie śledzą na Facebooku, znajomych z Dumagetę. Oni też prosili mnie o te napisy, bo chcą je oglądać w języku, bo chcą słuchać tego, czytać w języku angielskim. No i są zadowoleni, więc pomimo tego, że oglądalność spada w tym momencie, to większość osób jednak ogląda to z napisami angielskimi. Ale jeżeli chodzi o kanał angielski, na ten moment nie ma takiej po prostu możliwości. Ta Twoja farma nigdy nie będzie zarabiała pieniędzy, stracisz tylko i wyłącznie pieniądze na tym, a nigdy nie będziesz zarabiał. Słuchajcie, tak, bardzo możliwe, że ta farma to jest po prostu inwestycja, na której stracę pieniądze. I ja się z tym jestem w stanie pogodzić, bo te pieniądze stracone to nie są pieniądze stracone tak do końca. Jak pewnie wiecie, to jest nasza działka, więc to wszystko, co inwestujemy, robimy na naszej działce. Jeżeli nawet zasadzimy tutaj 50 różnego rodzaju drzewek owocowych, to będzie na przyszłość. Pewnie nie dla mnie jeszcze, no bo pewnie tego możliwe, że nie dożyję, jak one będą owocowały. Natomiast dla na przykład naszej córki, dla naszej rodziny, dla kogoś innego, kto tutaj może w przyszłości będzie mieszkał albo będzie właścicielem tej ziemi. Więc tak samo jak inwestujemy w kurczaki, jak inwestujemy w różnego rodzaju drzewka małe, czy nasiona, czy coś, co chcemy zrobić, to i tak będzie to dla nas i takie jest założenie. Jeżeli nawet zrobimy sobie tutaj taką małą farmę, tam powiedzmy tylko z 100 kurczaków, to przynajmniej będziemy szczęśliwi, że mamy te świeże jajka, że część tych jajek możemy sprzedać, no bo nie oszukujmy się, jeżeli będziemy mieli 100 kur za te 4-5 miesięcy, jak one zaczną jajka znosić, no to będzie tych jajek z 60-70, tak podejrzewam, dziennie. No nie ma opcji, żeby nasza rodzina nawet to przejadła, a też nie będę rozdawał tych wszystkich jajek naokoło. Więc na pewno część tych jajek będziemy sprzedawać, chociaż żeby ta karma się zwróciła dla zwierząt, no żeby po prostu farma była samowystarczalna dla siebie. A to, co będzie reszta do tego, no to już czas pokaże. Tak czy inaczej, to też będzie, słuchajcie, kącik dla nas, w którym będziemy mogli sobie grillować, w którym będziemy mogli sobie odpoczywać, spędzać czas z dzieciakami, więc to wszystko i tak będzie gotowe, będzie zrobione. Nie ma się czym stresować. Ile zarabiam pieniędzy na YouTubie? To też pytanie, słuchajcie, bardzo często się powtarza i bardzo w sumie mało youtuberów o tym mówi oficjalnie, no bo boją się, że na przykład ludzie przestaną ich obserwować, przestaną ich śledzić, bo będą po prostu zazdrośni. I pewnego rodzaju ja też się tego boję. Natomiast jeżeli byśmy, słuchajcie, obliczyli sobie to przez jaki czas ja nagrywam filmiki, i to nie mówię od momentu powstania kanału, tylko mówię od momentu, kiedy tak naprawdę aktywnie zacząłem nagrywać filmiki i publikować je na internecie, to miesięcznie średnia by wyszła około 500 zł. Tyle miesięcznie średnio zarabiam na YouTubie, jeżeli wzięlibyśmy ostatnie 3 lata pod uwagę. Oczywiście 3 lata temu miałem dużo mniej obserwujących, rok temu też miałem dużo mniej obserwujących, bo w tym roku no ponad, słuchajcie, 10 000 osób przyszło, czyli 1/3 kanału wzrosła bardzo szybko w ciągu ostatnich paru miesięcy. Oczywiście te zarobki w tym momencie wzrosły, znacznie wzrosły pod porównaniu do zeszłego roku. W zeszłym roku ja dopłacałem do YouTube'a, dopłacałem do tego, żeby nagrywać dla Was te filmiki. Z ręką na sercu to mogę powiedzieć. Czym nagrywasz swoje filmiki, ponieważ jakość jest taka dobra? Słuchajcie, od praktycznie początku tego kanału nagrywam to GoPro 8.
Tak, to jest stary model w tym momencie. GoPro 11 już jest na rynku, a pewnie w niedalekiej przyszłości wyjdzie GoPro 12. Ja nagrywam dalej to GoPro 8 w 4K, 60 klatek na sekundę, wysoki bitrate, czyli tak naprawdę najwyższe ustawienie, jakie GoPro 8 może zrobić. I jak widać, obraz jest naprawdę bardzo fajny. Oczywiście eksportuję to do YouTube'a tak samo w najwyższych parametrach, jakie tylko mogą być. Dlatego filmiki na przykład 15-minutowe mają około 7-8 GB. Później to YouTube jeszcze delikatnie kompresuje. No i wy widzicie ten efekt końcowy. Na moim komputerze przed wrzuceniem tego na YouTube'a jakość jest troszeczkę lepsza, chociaż te naprawdę algorytmy YouTube'a są naprawdę rewelacyjne. No i na koniec słuchajcie, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, które też bardzo często zadajecie, czyli jak ściągnąć moją Filipinkę do Polski, jak ściągnąć ją do Europy, jak to załatwić, jakie papiery i tak dalej. Słuchajcie, tu jest sprawa dosyć prosta. No, takich tematów ogólnie też się boję. I to nie boję się dlatego, że ciężko to wytłumaczyć, czy ciężko to załatwić. No oczywiście czasami są problemy. Boję się tego z tego powodu, że nie znam Was. Nie wiem, jakie są Wasze intencje. Nie chciałbym przypadkiem, żeby też jakaś biedna Filipinka ucierpiała przez to, że ktoś chce ją po prostu mieć za dziewczynę, a nie zna jej jeszcze, albo nawet jej w ogóle jeszcze nie poznał osobiście, ale chce już ją mieć w Europie. Naprawdę jest bardzo dużo tego typu sytuacji, kiedy po prostu właśnie obcokrajowcy ściągają takie młode dziewczyny piękne do Europy, opowiadają im, jacy to oni są wspaniali i tak dalej, no a później historia się kończy źle. Też dlatego nie chcę, żeby być tą osobą, która pomogła w tego typu incydencie, w tego typu sytuacji. Dlatego ja osobiście zawsze polecam, jeżeli macie z tym jakieś problemy, nie wiecie jakie papiery zrobić, jak zrobić te papiery, wysłać po prostu e-maila do naszej ambasady polskiej w Manili. No, od tego oni są, żeby właśnie tego typu informacje udzielać i oni na pewno odpowiedzą Wam z dodatkowymi poszczególnymi elementami, co musicie zrobić, żeby ona dostała wizę do Europy. Na Filipinach też to jest bardzo ciężka sytuacja z tym, że no, oni się boją wypuszczać tak młode osoby, które nigdy nie mają żadnego dochodu, nie mają niczego, żeby właśnie przypadkowo źle nie skończyły w Europie. A tak jak mówię z mojej strony, ja po prostu jak dostaję takiego e-maila, to staram się na niego nie odpowiadać, albo staram się po prostu unikać odpowiedzi, albo wysyłam właśnie do ambasady w Manili, bo tak jak mówię, ja nie znam tych osób. Od momentu, kiedy kanał stał się coraz bardziej popularny i teraz naprawdę sporo osób go śledzi i sporo osób ogląda te filmiki, szczególnie te związane akurat z Filipinkami, tymi związkami i różnego rodzaju sytuacjami, ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze normalna osoba albo osoba, która ma dobre zamiary, po prostu będzie oglądała ten filmik, bo czasami to mogą być osoby, które chcą wykorzystać tę sytuację, a ja się po prostu tego obawiam. Dlatego, tak jak mówię, unikam tego typu odpowiedzi i unikam tego typu filmików, przynajmniej nie chcę ich za bardzo robić. No i to słuchajcie, chyba będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli macie oczywiście jakiekolwiek jeszcze inne pytania, zostawcie je proszę w komentarzu. Jeżeli na coś nie odpowiedziałem albo coś nie wyjaśniłem tak dokładnie, tak samo napiszcie to w komentarzu. Oczywiście Wasze pytania zbiorę i też będę odpisywał w komentarzach, a te najciekawsze oczywiście zrobię kolejny odcinek za jakiś czas i na nie też odpowiem, jeżeli oczywiście będzie takie zainteresowanie. Na ten moment bardzo Wam dziękuję. No, życzę Wam miłego weekendu. Nie wiem, kiedy ten filmik opublikuję, ale okej, ale na pierwszego miłego weekendu Wam życzę. Życzę Wam, żeby wszystko się Wam udawało. Życzę, żeby zima w tym roku nie była aż taka sroga. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Do zobaczenia za kilka dni.